Witamy w najnowszym odcinku AirNews TV, w którym podsumujemy najważniejsze momenty z życia grupy AirBoot w roku 2025. Jak zapamiętamy te ostatnie miesiące? Na początek filary AirBootu, czyli to, co ciekawego działo się w 4 segmentach grupy AirBoot. Potem temat roku, czyli kolejna edycja charytatywnego rajdu rowerowego Tour de AirBoot. Następnie przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie na budowie osiedla Legnicka Wita spotkaliśmy się z tegorocznymi stażystami. A na koniec akcja Fundacyjne Słowo Roku, dzięki której poznaliśmy młodzieżowe słowo roku w domach dziecka współpracujących z Fundacją AirBoot Wspólne Wyzwania. To co? Zaczynamy! AirBoot na Dalux Summit. Silna reprezentacja AirBootu pojawiła się w Kopenhadze na Dalux Summit 2025. BIM koordynator Aleksiej Małyszko opowiedział w Danii o tym, jak wykorzystywał Sidewalk, funkcję platformy Dalux, w trakcie budowy Baltic Towers w Gdańsku. Zobaczcie film podsumowujący naszą wizytę w Danii. Cześć, nazywam się Aleksiej Małyszka i jesteśmy na Dalux Summit 2025 w Kopenhadze. Hello guys. Hi, Alex. That's it, nice to meet you. And then I'll take it over to your one, and then Perfect. it's showing at that point. Perfect. So Oh yeah. Well, a lot of guys without chairs. first one will be Alexit from Airbud. Dzisiaj chciałbym się podzielić z publicznością naszym projektem, to jest Baltic Towers w Gdańsku. We are shifting from reactive management to proactive management based on real-time data, which provides a clear, more accurate picture of our construction sites. AirBoot use Dalux Sidewalk. Sidewalk to jest taki lokalny Google Maps, który później nam daje zdjęcia 360, z których korzystamy, żeby monitorować stan BHP na naszych budowach i to zdalnie. Jasne. Gratulujemy. Dzięki. Brawo, pięknie. Thank you. To nie jest dla mnie codzienność oczywiście, bo to jest Kopenhaga, to jest Dania, to jest fajna atmosfera, fajne wydarzenie i ja jestem bardzo wdzięczny, że tu mogę być. Onde rozpoczyna działalność w Rumunii. To naprawdę intensywny czas w Onde, który rozszerza działalność poza Polskę. Niedawno Onde GmbH zdobyła swój pierwszy kontrakt na wymagającym i konkurencyjnym rynku niemieckim – budowę placu przeładunkowego dla firmy Nordex Group w Rostoku. Teraz powołano do życia spółkę w Rumunii, gdzie rynek OZE rozwija się bardzo dynamicznie, a w najbliższych latach ma rosnąć w tempie ponad 20% rocznie. W ostatnim czasie rynek polski stał się dla nas trochę zbyt mały, dlatego zaczęliśmy szukać swoich szans w innych interesujących krajach europejskich, zapowiada prezes Onde Paweł Przybylski. Stażyści z Francji odwiedzają MOD21. Międzynarodowa współpraca i genialna wymiana doświadczeń. Tak można podsumować kolejną wizytę francuskich stażystów w hali produkcyjnej MOD21. Przez ponad 3 tygodnie nasi goście obserwowali produkcję modułów od kuchni. Był to czas na zbieranie doświadczenia w fabryce, ale był też czas na zwiedzanie Torunia. Tak wyglądała wizyta uczniów z Francji. Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 20 ans et je vis en France. Bonjour, je m'appelle Delphine Renan. Je vis à Pau. Bonjour, je m'appelle Loïs Martin, j'habite en France, à Tarbes. Bonjour, je m'appelle Jérémy Morel et je viens de Seyss de Berne. Je suis venu ici avec Erasmus pour visiter la Pologne, la ville, la culture.
Depuis le début de notre stage ici à l'entreprise, j'ai pu observer les techniques de menuiserie. Pendant notre stage, nous observons les spécialistes qui fabriquent des modules et nous les aidons pour les fabriquer. Od 2 tygodni gościmy u nas w fabryce stażystów z Francji. Uczą się oni fachu i mogą obserwować, jak wygląda produkcja modułów drewnianych w Polsce. Staż w MO21 pozwoli obserwować, jak wygląda praca w jednej z najbardziej nowoczesnych fabryk w Europie. C'est la première fois que je viens en Pologne. L'architecture est vraiment magnifique, rien à voir avec celle de France. J'aime bien les plats, les spécialités d'ici. Donc c'est ma première fois en Pologne et la ville est juste magnifique. J'adore le pays, que ce soit par son architecture, la cuisine ou par les gens qui parlent. C'est très ouvert d'esprit, donc franchement je pense que je vais revenir en Pologne l'année prochaine avec mes parents, honnêtement. Pracownicy Airbud Industry ratują święta Bożego Narodzenia. Nie każdy bohater nosi pelerynę, ale niektórzy spośród nich pracują w Airbud Industry. W tegorocznym filmie świątecznym przedstawiciele serwisu dla przemysłu ratują święta w Łodzi. W jaki konkretnie sposób? Przekonajcie się sami. W filmie wystąpili pracownicy Airbud Industry, a w roli głównej możecie zobaczyć specjalistę do spraw diagnostyki Marcina Kwiatkowskiego. Tak, halo? Rozumiem. Jasne, przyjąłem. Działamy. Na razie. To już nasza tradycja, że na początku września wszyscy pracownicy grupy Airbud spotykają się na charytatywnym rajdzie rowerowym Tour de Airbud. Nasi pracownicy w Polsce, Belgii i Niemczech wyruszyli w trasę, by zbierać kilometry dla podopiecznych Fundacji Airbud. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
na 4. Tour de Airbud 2025. Tour de Airbud to jest pomoc, wspieranie podopiecznych, ale też wspólna zabawa, spędzanie wspólnie czasu. Ważne jest to, że chcemy pomagać. Jest nas ponad 300 osób w 8 lokalizacjach. Ja witam Toruń, witam Łódź, Rzeszów, Kraków, witam Wrocław, Poznań, witam Antwerpień, witam oczywiście Warszawę. Wszyscy dołączyli do tego pięknego eventu, który mamy raz w roku, który dla mnie jest mega imprezą. Przygotowuję się cały rok, oczywiście, na ten wyścig. 3, 2, 1 i start! Każdy kilometr dzisiaj jest wart 6 zł. Zbieramy setki pracowników firmy Airbud, którzy chcą jechać i pomagać, zbierać kilometry dla Fundacji Airbud, dla podopiecznych Fundacji Airbud. Jak siły? Bardzo dobrze, jest moc. Piękna trasa, piękna okolica, piękne widoki. Generalnie jest trochę mokro, ale jest przyjemnie. Taka siła charakteru w tych warunkach. Tak dobrze idzie, że to dopiero godzinę jedziemy. Jak trasa? Elegancko, bardzo fajna. Ostatnie metry. Zawsze jest satysfakcja, naprawdę. Wszystko, co się robi dla kogoś, to daje satysfakcję, a dzisiejszy dzień po prostu z rodzinami, z pracownikami, naprawdę super pozytywna energia. Pomaganie jest wpisane w nasze życie. Ja nie wyobrażam sobie, jak można żyć i tylko dla siebie, a nie dzielić się tym z innymi, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Razem mamy prawie 17 000 kilometrów. Brawo dla nas! Jak co roku, Grupa Airbud oferuje możliwości wzięcia udziału w programie praktyk, dzięki któremu studenci mogą przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda praca na budowie. To doskonała okazja, by zdobyć cenne doświadczenie, poznać naszych specjalistów i rozwijać swoje umiejętności w realnym środowisku budowlanym. Nie czekaj, wejdź na airbud.pl, poznaj naszą ofertę i dołącz do naszego zespołu. A dlaczego warto do nas dołączyć? Oddajemy głos tegorocznym praktykantom. To tu zaczyna się nasza droga. Weszliśmy w świat, który wcześniej znaliśmy tylko w teorii. W budownictwie nie liczą się tylko konstrukcje, zbudować je możesz tylko dzięki pasji, współpracy i zaufaniu. A w grupie Airbud widzimy, jak wygląda prawdziwa praca. Nie jesteśmy w tym sami. Możemy pytać, uczyć się od najbardziej doświadczonych osób. Każdy dzień daje nam więcej pewności siebie. Udowadniamy sobie, że to jest coś, co możemy i chcemy robić w przyszłości. To dopiero początek naszej drogi, ale wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Wejdź na zakładkę Kariera i zapisz się na staż w grupie Airbud. Podczas corocznej olimpiady sportowej Gracze Roku w Lubawie, na którą zjeżdżają się wychowankowie domów dziecka z całej Polski, Fundacja Airbud zorganizowała plebiscyt na najpopularniejsze młodzieżowe słowo roku 2025. Każde dziecko mogło zgłosić po 3 dowolne słowa, jednak po otwarciu urny ze zgłoszeniami organizatorzy zauważyli, że nie wszystkie wrzucone hasła wpisują się w zabawową konwencję konkursu. W trakcie odbywającej się olimpiady sportowej w tym roku postanowiliśmy zebrać spośród uczestników fundacyjne słowo roku. Otrzymaliśmy 500 ciekawych propozycji, jednak pojawiło się kilka słów, które wyróżniały się i odstawały od tych pozostałych. Są to słowa, które dotyczą poczucia braku własnej wartości, braku akceptacji wśród rówieśników. Są to słowa, które nas zaniepokoiły i którym postanowiliśmy się przyjrzeć.
Zwycięskie słowo ulung oznacza osobę wycofaną, nieporadną, mało przebojową, taką, która nie ogarnia. Takim określeniem są często wyśmiewane osoby z domów dziecka. Świat dzieci z domów dziecka jest nieoczywisty. Pamiętajmy o tym, troszczmy się o innych, bo nigdy nie wiemy, co czuje i co przeżywa ta druga osoba. To już wszystko w tym odcinku. Zamykamy ostatni rok i z nową energią wkraczamy w rok 2026. Życzymy Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku i co? Do zobaczenia wkrótce.